Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym wieczornym spotkaniu dla Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna o temacie współczesne wyzwania w edukacji, perspektywa psychologiczna na problemy dotycząca problemów edukacyjnych i zdrowia psychicznego uczniów romskich. I dzisiaj będziemy mieli przyjemność porozmawiać tutaj z Państwem i z naszą gościnią w temacie, który dotyczy zarówno uczniów migranckich, ale również tych, uczniów, którzy są w zespołach mieszanych, bo tak naprawdę temat zdrowia psychicznego obecnie w szkole czy problemów edukacyjnych to są tematy, które dotykają wszystkich. Dwa słowa o mojej gościnie, a potem jeszcze chwila formalności i za chwilę oddam Państwa w ręce Soni Styrkacz, która dzisiaj z nami. Witam Cię, Soniu. Dzień dobry wszystkim. Cześć. Witamy serdecznie. Dwa słowa o dzisiejszej gościni. Sonia jest psycholożką, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji, badaczką, ale też ma taki fragment wykładowy, współpracuje z różnymi uczelniami, z Uniwersytetem Śląskim, również z National University School of Business. Jest też praktyczką psychologii, prowadzi wiele konsultacji psychologicznych, stawia diagnozy oraz opinie eksperckie dla sądów rodzinnych. Więc jakby mam wrażenie, Soniu, że przyglądasz się tematowi z różnych stron, zarówno badawczo, jak i poprzez praktykę, ale projekty badawcze też to są takie, które obejmują jakieś badania międzynarodowe dla OBWE, UNICEF-u, czy International Care i Women's Refugees, ale także dla naszych rodzimego Ośrodku Badań nad Migracjami czy Centrum Badań nad Romami. Jak zawsze organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Odbywa się ono w ramach projektu Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i realizowany przy wsparciu ambasady USA w Polsce. Format podobny jak zazwyczaj, 45 minut około opowieści. Potem możecie Państwo zadawać pytania w czacie pod naszym live'em na Facebooku. Ja będę te pytania przekazywał do Soni, więc zapraszam Państwa serdecznie, żeby one się pojawiały. Także w trakcie, kiedy się pojawią, to też jest w porządku. Ja je będę przekazywał na końcu, ale mi jest wtedy łatwiej, jeżeli ja już wiem, że te pytania są, więc jeżeli Państwu coś wpadnie do głowy, coś Państwa zainteresuje, to proszę pisać i proszę dopytywać. Ja już nie przedłużam i Soniu oddaję Ci głos. Dobrze. To zaczniemy sobie w takim razie od takiej agendy, to znaczy co się pojawi dzisiaj na prezentacji, którą dla Was przygotowałam. Przede wszystkim warto jednak przejrzeć te badania dotyczące zdrowia psychicznego w społeczności romskiej. Badania głównie dotyczą krajów zagranicznych, natomiast odniosę się do nich i też przedstawię głównie takie obszary w tych badaniach. Następnie przygotowałam dla Państwa perspektywę insidera, czyli taką moją autoetnograficzną perspektywę na między innymi stres mniejszościowy, przedstawię też teorię tożsamości społecznej, jak to się odnosi do bycia z Romem, Romką i jednocześnie realizowania obowiązku szkolnego, czy też barier z tym związanych. I omówimy sobie stresory, które wpływają na motywację, a następnie jak to kotwiczy się poznawczo i behawioralnie, czyli tutaj tak to sobie ułożyłam w taki schemat, natomiast będę opowiadać między innymi o tym, jak rzeczywiście pewne mechanizmy tutaj związane też między innymi z tym stresem mniejszościowym, ale też z pozostałą teorią może wpływać na to, w jaki sposób funkcjonują dzieci romskie w przestrzeni szkolnej i jak to rzutuje na ich funkcjonowanie takie psychospołeczne, jak to rzutuje na ich motywację. A następnie tutaj też konsekwencją tego jest oczywiście też samoocena, więc poruszę trochę temat tej samooceny, a następnie na koniec tutaj zaproponuję rozwiązania, zaproponuję tutaj pewne działania, które można wdrażać, które można zastosować. Ja też zachęcam Państwa do tego, żebyście zadawali pytania, bo chciałabym, żeby to było też konstruktywne, żeby Państwo też mogli się tutaj dowiedzieć więcej rzeczy i na tym by mi też zależało. Dobrze, to zacznijmy sobie najpierw od przeglądu badań. Tak jak powiedziałam na początku, tych badań najwięcej jest za granicą i rzeczywiście tutaj Rumunia, Bułgaria
kraje Europy Wschodniej przodują w badaniu zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży i były dosyć duże badania robione w 2014 roku w Rumunii i Bułgarii, gdzie między innymi tutaj przede wszystkim sprawdzano tak naprawdę zdrowie psychiczne dzieci w tych dwóch krajach i porównywano ich z dziećmi nieromskimi. Tak właściwie największe, że tak powiem, wyniki pokazywały tutaj przede wszystkim ryzyko występowania tych zaburzeń internalizacyjnych, czyli mówimy tutaj o wszelkich zaburzeniach psychicznych, mówimy o depresji, mówimy o lęku, mówimy o fobii, mówimy o zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, o zaburzeniach dwubiegunowych, czyli to wszystko, co się dzieje w środku, tak kolokwialnie mówiąc, ale też mówimy o takim większym ryzyku tych zewnętrznych zaburzeń, czyli wszystkich takich opozycyjno-buntowniczych, które między innymi też się wpisują w zaburzenia ADHD. I też więcej badacze zauważyli, że dzieci romskie z tych dwóch krajów zdecydowanie częściej charakteryzują się tymi zaburzeniami. Oczywiście tutaj mówimy też o tych sferach poznawczych, czyli zaburzeniach w procesie skupienia uwagi. No i też nauczyciele raportowali tutaj, że dzieci zdecydowanie częściej miały ten problem z budowaniem relacji z rówieśnikami, z utrzymywaniem tych relacji i z rozwiązywaniem wszelkiego rodzaju konfliktów, więc mówimy o takiej szeroko pojętej inteligencji emocjonalnej, czyli takim psychospołecznym funkcjonowaniu. Główne tak naprawdę powody tego, dlaczego takie, a nie inne tutaj kategorie się pojawiały, to przede wszystkim te doświadczenia stygmatyzacji, dyskryminacji, ale też mówimy tutaj o statusie ekonomicznym, czyli mówimy tutaj o problemie z ubóstwem, o ograniczonym dostępie do tej edukacji i to na pewno wpływa na to, w jaki sposób dzieci funkcjonują w tej przestrzeni szkolnej. Wprawdzie też tutaj Rumunia i Bułgaria ma zdecydowanie większy wskaźnik liczebności Romów niż w Polsce. Więc tutaj też trzeba to podkreślić, że badania dotyczące zdrowia psychicznego częściej się pojawiają właśnie w Czechach, w Słowacji, na Litwie, nawet Hiszpania, Portugalia, więc ja tutaj Państwu będę przytaczać, ale też przytoczę Państwu badania z 2019 i 2022, które ja realizowałam tutaj we współpracy z OBWE, gdzie między innymi sprawdzałam właściwie ten dostęp do tej edukacji i te bariery, które występowały tutaj w tym dostępie. Kolejne takie ciekawe badania, które były robione między innymi przez Rachel Spencera, to były właśnie badania tutaj jakościowe, które przede wszystkim sprawdzały tutaj ten dostęp do tej opieki zdrowotnej, ale jednocześnie starano się tutaj korelować te wszystkie bariery, które dotykały rodziny romskie i potwierdza się podobnie jak w poprzednich badaniach, czyli te wykluczenie społeczne, czyli mówimy tutaj o tej barierze takiej administracyjnej, geograficznej, czyli jeśli ktoś mieszka na jakiejś wsi, tak, jeśli ktoś mieszka w jakimś getcie, czyli tutaj w ogóle mówimy o jakichś osadach romskich, no to na pewno to rzutuje na to, w jaki sposób realizuje się obowiązek szkolny, ale rzutuje to przede wszystkim na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. I tutaj w badaniu tym wzięli udział nie tylko uczniowie, nie tylko młodzież, ale też rodzice, więc tutaj mówimy też o tym, że jednym z takich barier to jest też niskie wykształcenie rodziców, czyli mówimy o takim modelowaniu społecznym, obserwacji w rodzinie, czyli no, zdobywaniu tych aspiracji poprzez wyrastanie w środowisku, które w jakimś tam stopniu też ceni sobie ten aspekt edukacyjny. Były bardzo dużo robione badania rok temu i tak właściwie analizowano 133 badań z różnych krajów w Europie, gdzie sprawdzano między innymi tutaj, co tak naprawdę się najczęściej pojawia w tym obszarze zdrowia psychicznego i w tym dostępie do opieki zdrowotnej wśród Romów. I tutaj zdecydowanie
Oprócz tego, że badania te dotyczyły tutaj różnych krajów, więc porównywano te kraje, natomiast była pewna wspólna część w tych wszystkich badaniach, które tutaj realizowano. Zdecydowanie wysoka częstość występowania lęku, depresji i nadużywania substancji, czyli mówimy o wszelkiego rodzaju alkoholizmie, mówimy tutaj o nadużywaniu substancji też psychoaktywnych, czy narkotyków. Kobiety romskie zdecydowanie częściej tutaj doświadczały tych problemów niż mężczyźni i u dzieci częściej występowały zaburzenia te eksternalizacyjne i internalizacyjne niż u dzieci nieromskich, czyli potwierdza się znowu ten sam aspekt jak w pierwszym badaniu. No i tutaj głównymi takimi determinantami do tego, dlaczego się to, dlaczego tak mocno rzutuje na to zdrowie psychiczne, to znowu mówimy o tym komponencie ekonomicznym, znowu mówimy o tym komponencie takim socjospołecznym, czyli warunkach mieszkalnych. Więc tutaj badacze zdecydowanie rekomendują pogłębianie tych badań w tych poszczególnych krajach. Mówimy tutaj o krajach Europy Wschodniej, ale między innymi tutaj w tych badaniach wymieniono też Czechy i między innymi też Polskę, więc tutaj jest to jeden z takich, który też zahacza o ten obszar. W Słowenii rok temu też robiono ciekawe badania. Właściwie tutaj te badania dotyczyły postaw nauczycieli wobec uczniów romskich w perspektywie tych uczniów oraz ich matek, czyli tutaj badano, jak rodzice i jak uczniowie oceniają tak naprawdę te relacje uczeń-nauczyciel. I większość tak naprawdę uczniów miała raczej pozytywne tutaj doświadczenia z nauczycielami i z kadrą pedagogiczną. W kilku przypadkach stwierdzono tutaj dyskryminację uczniów romskich, co jest dla mnie też takim, bym powiedziała, jednym z takich badań, które pokazuje, że wiele rzeczy, które jest zrobione na rzecz tutaj budowania tej relacji romsko-nieromskiej, romsko-gadziowskiej, dzieje się, tak? I dzieje się to też w obszarze edukacji i też mówimy przede wszystkim o tym, że te badania podkreślają, że mimo tego całego szeroko pojętego antycyganizmu, czyli tego pojęcia, które mocno się wpisuje w politykę, w zdrowie, w edukację, w historię, tak? W programy nauczania, programy polityczne i tak dalej, jednak są badania, które pokazują, że tutaj rzeczywiście jest pozytywny aspekt ze strony społeczności romskiej, która ocenia tutaj te relacje na pozytywnym poziomie i myślę, że to jest jeden z wielu takich przykładów, gdzie funkcjonują dobrze szkoły. I ja tutaj też w dalszej części prezentacji pokażę Państwu, jak to wyglądało też na Śląsku, gdzie realizowałam tutaj te badania. Czechy, Słowacja, tutaj jeśli chodzi o liczbę Romów, zdecydowanie tutaj te kraje przodują w porównaniu z Polską i mówimy tutaj przede wszystkim o zróżnicowaniu też ekonomicznym, statusowym, edukacyjnym. Natomiast tutaj mówiąc o tych badaniach na właśnie potrzeby tego obszaru zdrowotnego, trzeba wziąć pod uwagę to, że niewiele istnieje też informacji o aktualnym stanie zdrowia Romów w regionie. Jak dobrze wiemy, Słowacja, Czechy, w Słowacji jest wiele osad romskich, które walczy tutaj z ubóstwem, walczy tutaj też z taką polityką urbanizacji, która jednocześnie segreguje Romów. Czechy podobnie. Teraz niedawno miałam też możliwość uczestniczenia w takiej jednej gali rok temu, Roma Spirit Award, gdzie miałam możliwość zobaczenia, jak funkcjonuje Lunik 9, czyli jedno z takich miejsc, które okryte jest złą sławą od wielu, wielu lat, ale tutaj bardzo fajnie tak oddolnie realizowane są różne działania, w tym nawet w tym obszarze właśnie edukacyjnym. I jest coraz więcej asystentów edukacji romskiej też zatrudnionych w miejscu i praktycznie w każdej szkole jest jakiś asystent, czyli ten mediator, który łączy i stara się tutaj rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy
czy też negocjować pewne rzeczy. W Litwie również były ciekawe badania robione, gdzie pokazywano tak naprawdę, jak międzynarodowe organizacje, w tym Rada Europy, zwracają uwagę na trudności tutaj integracyjne, zwracają uwagę na dyskryminację, więc w tych badaniach wzięto też pod uwagę politykę integracji Romów, wszelkiego rodzaju programy romskie, które też mają między innymi na celu tutaj wzmocnienie społeczności romskiej w tej przestrzeni edukacyjnej. No ale też mówimy o sposobie też pokonywania wszelkiego rodzaju wyzwań w edukacji. No i tutaj największe wyzwania zdecydowanie doświadczały rodziny, które raz miały tutaj ten status ekonomiczny zdecydowanie niższy i on rzutował, absolutnie rzutował na to, jak te rodziny potem funkcjonowały w tej przestrzeni takiej edukacyjnej, społecznej. No i też to oczywiście mocno rzutowało też na brak motywacji i porzucanie tej edukacji, czyli ten czynnik ekonomiczny, czyli to ubóstwo było jednym z takich głównych predyktorów do tego, żeby nie kontynuować tej nauki i przerywać tą edukację na różnym poziomie. Więc to też jakby pokazuje, że to są rzeczy, które są związane tak naprawdę z nie samą kulturą i to chciałam podkreślić tak naprawdę w tym wszystkim, że mówimy tutaj o patologiach społecznych, mówimy tutaj o czynnikach takich, które dotykają różne grupy społeczne, a nie kultura, która gdzieś tam jest często przywoływana na różnych debatach czy w różnych narracjach. Natomiast ten czynnik taki społeczny, czyli to funkcjonowanie społeczne jest jednym z takich głównych predyktorów do tego, że dzieciaki po prostu porzucają tą edukację. Mówimy też o tym oczywiście, że porzucanie tej edukacji może się wiązać z tym, że gdzieś ona będzie kontynuowana, na przykład część rodziny może wyjechać do Anglii, do Niemiec czy do innych krajów, tam kontynuować tą naukę, następnie wracać. Mówimy już o takich czynnikach migracyjnych, które też rzutują na to, w jaki sposób występuje to powodzenie szkolne. Jak ostatecznie wygląda ten etap zakończenia tej edukacji. I to jest też jeden z takich głównych czynników, które warto wziąć pod uwagę. No i tutaj przede wszystkim propozycją, którą chcą zaproponować tutaj autorzy, to jest wprowadzanie wszelkiego rodzaju sprawiedliwych takich środków edukacyjnych, czyli też wykorzystanie potencjału kultury szkolnej, czyli autorzy chcą, żeby to szkoła była też otwarta na rodziny romskie, żeby nie zamykała się. I ja to mówię też z takiego doświadczenia jako praktyk, gdzie niejednokrotnie się też spotykałam z takimi komunikatami, że dziecko na przykład nie mówi dobrze w języku polskim. Mówimy o dzieciach, które na przykład są 3-4-letnie, tak, i ma takim dostępie na przykład do przedszkola. Tutaj odwołuję do tych badań z 2019 roku, gdzie no, większość dzieci w wieku przedszkolnym jeszcze nie do końca dobrze mówi, po prostu, w jakimkolwiek języku. Więc to nie jest, bym powiedziała, argument, tak? To jest jakieś wyzwanie i trzeba znaleźć rozwiązanie po prostu. Słowenia, też ciekawe badania. Tutaj przede wszystkim sprawdzano, jak COVID-19 wpłynął w ogóle na edukację uczniów, jak ten lockdown cały wpłynął na pracę asystentów edukacji romskiej. No i zdecydowanie się pogłębiły niestety te wszystkie problemy związane z tą edukacją uczniów romskich. Mówimy o pogłębianiu się, czyli jeśli ktoś rzeczywiście już miał trudność z tym, żeby kontynuować tą edukację, albo miał trudność z tym, żeby realizować tą edukację w oparciu o jakieś warunki podstawowe, tak, czyli na przykład, no nie wiem, rodzice zarabiają na tyle dobrze, albo mają na tyle wystarczająco środków, tak, że wystarczy im na to, żeby kupić na przykład wyprawkę, albo plecaki, albo ubrania, tak? Więc mówimy o takich podstawowych rzeczach. Więc lockdown zdecydowanie pogłębił te wszystkie patologie i
i niestety mocno wpłynął na to, jak dalej kontynuowana była edukacja uczniów w tym kraju. No i ja tutaj też za niedługo przytoczę badania takie covidowe w Polsce, które też realizowałam w 2021, gdzie też opowiem Państwu, jak to wyglądało tutaj na Śląsku. Węgry, ciekawe badania, bardzo trudne badania, ponieważ tutaj w tych badaniach w zeszłym roku sprawdzano też ryzyko występowania zaburzeń psychicznych i niestety była ona ponad dwukrotnie wyższa tutaj, jeśli chodzi o społeczność romską. Badano ich oczywiście tutaj z skalami wsparcia społecznego, też w oparciu tutaj o standardy dobrostanu WHO. Też były takie kwestionariusze ogólnego stanu zdrowia, więc mówimy tutaj o takich stricte badaniach ilościowych. Natomiast w tych badaniach również wykazano, że był o wiele większy odsetek prób samobójczych w społeczności romskiej i niestety więcej też samobójstw, czyli mówimy o tych wszystkich takich persuidalnych zachowaniach, które są odpowiedzią na jednak na jakiś czynnik stresujący, tylko już mówimy o dokonanych aktach. No i tutaj zdecydowanie też powiedziałam osoby, które były przesiedlane, tak, czyli jakby tutaj osoby, które żyły w osadach romskich, osoby, które nie miały tych warunków mieszkaniowych i ich status finansowy był zdecydowanie obniżony. To były największe, albo główne tutaj zdaniem badaczy determinanty do tego, że jednak rzutowały one na te zaburzenia psychiczne. No i tutaj też z 2017 to jest tak też jednym z takich badań, w których właściwie tutaj badano tą depresyjność w społeczności romskiej, też przy użyciu narzędzi ilościowych, mówimy o skali Becka, mówimy też o kwestionariuszu wsparcia społecznego, gdzie raz im większa, że tak powiem, większy czynnik tej, czy większa ilość tej depresyjności, tym silniejszy predyktor do prób samobójczych. Więc tutaj też te badania pokazywały, że niestety ten czynnik jest dosyć mocno widoczny. Dodatkowo tutaj też wskazano na przykład częstsze palenie, oczywiście częstsze picie alkoholu, długotrwałe bezrobocie, historia rodzina samobójstw, czyli mówimy też o pewnych strategiach radzenia sobie, w cudzysłowie radzenia sobie, to znaczy no jeśli ktoś już wybrał taką, a nie inną strategię, po prostu dokonał tej próby samobójczej, dokonał już samobójstwa, no to w tych badaniach wykazano, że podobnie też postępowały inne osoby w tych rodzinach, czyli wykazywały dokładnie takie same zachowania. I to jest tak właściwie odpowiedź też na sytuację trudną, w której też te osoby są. W Hiszpanii też ciekawe badania były robione właściwie dotyczące tego, że społeczność romska w ogóle nie korzysta ze służby zdrowia, nawet jeśli mówimy o takiej służbie zdrowia podstawowej, jak nie wiem, okulista, laryngolog i tutaj to zdecydowanie było związane też z gorszym stanem zdrowia psychicznego, czyli takim mniejszym też uczestnictwem społecznym i tutaj badacze też to wykazali, że ta nierówność w zakresie zdrowia wzroku i słuchu, która dotyka także Romów w Hiszpanii, no, podkreśla oczywiście to, że to powoduje, że takie osoby nie czują się w pełni satysfakcjonowane ze swojej jakości życia, ale też nie czują się w pełni tutaj częścią jakby tego społeczeństwa. No i też trzeba tutaj podkreślić przede wszystkim o wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościach też w tym obszarze, które dotykają również społeczność romską. Więc tutaj badacze też podkreślali, że udział w tych badaniach naprawdę bardzo dużo osób wzięło, ponad 21 000. No i tutaj zdecydowanie też diagnozowano przy tym od razu też ten stan depresyjny, czyli korelowano tutaj te zdrowie, ten taki obszar biologiczny z tym obszarem takim psychicznym. No i Wielka Brytania, Irlandia
gdzie też pokazuje się niestety te tendencje dotyczące samobójstw, dotyczące w odpowiedzi na dyskryminację, w odpowiedzi na też kryminalizację trybu życia nomadycznego. Tutaj chcę podkreślić, że Wielka Brytania, Irlandia to są głównie travelersi, to są grupy, które prowadzą nadal taki nomadyczny tryb życia i mogą, no i tutaj w odpowiedzi tak właściwie na jakąś taką politykę kraju związaną z tym funkcjonowaniem ich. Mocno rzutuje też na to, w jaki sposób te osoby radzą sobie z tymi stresorami. I niestety wykazano, że ten wskaźnik jest 6 razy wyższy dla kobiet niż i w przypadku tutaj takiej grupy odbiorców większościowej, czy społeczeństwa większościowego, a mężczyźni 7 razy częściej dokonują takich prób. Więc jest to naprawdę przerażające. I zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo sobie weszli na raport z 2019 roku, gdzie opisuje się cały ten obszar zdrowia psychicznego i ten presuidalny, suidalny również aspekt. No i ja tutaj w Polsce robiłam badania na zlecenie OBWE, gdzie między innymi sprawdzałam ten równy dostęp do edukacji na przykładzie uczniów romskich w Chorzowie, w Bytomiu. I można powiedzieć tak, badanie to przede wszystkim miało na celu też sprawdzenie tych wszystkich barier, które są związane z tym, że uczniowie ci mają, że tak powiem, gorszy start już od tego obszaru elementu przedszkolnego. W Chorzowie, w Bytomiu są asystenci edukacji romskiej, już od wielu lat współpracują z różnymi szkołami. Natomiast ten obszar przedszkola był gdzieś nadal z tyłu głowy właśnie, żeby go wziąć pod lupę i sprawdzić, jak to wygląda, jak wygląda ta edukacja na tym etapie. I zdecydowanie tutaj wyszły przede wszystkim te bariery językowe. Rozmawiając z dyrektorami przedszkoli, głównie dostawałam informację taką, że największą barierą, jaką oni widzą, to jest przede wszystkim ten język. To jest największa bariera, która wybrzmiała w tych wywiadach. Kolejną barierą była po prostu niechęć. Perspektywa jakby tej kadry była taka, że społeczność romska jest zamknięta, jest niechęć tutaj, żeby dziecko też swoje wysyłać. No rozmawiając po drugiej stronie z rodzinami, no to dostawałam informację, że tutaj ta niechęć jest po drugiej stronie, więc no więc tutaj można powiedzieć, obydwie strony jakoś nie znalazły tego mostu, żeby tutaj znaleźć to porozumienie no i zacząć tutaj współpracować dla dobra dzieci. No i też przede wszystkim lęk, bardzo duży lęk separacyjny, ogromny lęk separacyjny. Tutaj już nie mówimy w ogóle o nie mówimy tutaj o jakiejś takiej zwykłej pogadance czy psychoedukacji społeczności niektórych rodzin tutaj, ale przede wszystkim mówimy tutaj o takiej głębokiej pracy, która miałaby uświadomić przede wszystkim rodziców, że w przedszkolu nic nie będzie zagrażać dziecku. I to się największy też problem pojawiał z tym, że rodzice sami sygnalizowali, że to dziecko jeszcze nie do końca dobrze mówi, że ono nie zasygnalizuje, gdyby się coś stało, że nie opowie matce, ojcu o tym, jak spędziło ten dzień w tym przedszkolu. Więc ten lęk separacyjny głównie wiązał się z obawą przed dyskryminacją, przed wykluczeniem. Więc tutaj to można powiedzieć gdzieś mocno wybrzmiało w tym wszystkim. Natomiast jeden plus jest właściwie nie jeden, ale więcej tutaj tych plusów wyników w trakcie realizacji tych badań, że rzeczywiście tutaj zdecydowano się zorganizować takie spotkanie w Urzędzie Miasta, gdzie planowano zapoznać rodziców z dyrektorami szkół, że właśnie zanim się rozpocznie tutaj ta edukacja na początku roku szkolnego, no to właśnie trzeba zapoznać nauczycieli, kadrę pedagogiczną, a wiele rodzin romskich woli wysyłać dzieci już tam, gdzie już jakieś inne dziecko chodzi do danej szkoły, czyli szkoła jest po prostu sprawdzona, jest większe zaufanie do kadry pedagogicznej, więc tutaj część szkół w Chorzowie w Bytomiu zdecydowanie się cieszyła taką dosyć dużą frekwencją.
Natomiast były też takie szkoły, gdzie w ogóle ani jedno dziecko romskie do tej szkoły nie uczestniczyło, nie chodziło, nawet jeśli był ten przydział taki regionalny, czyli po prostu dziecko to mogło pójść, dostać się do tej szkoły z automatu, bo mieszkało blisko tej szkoły. Też tutaj chciałam pokazać jeden taki case, gdzie właściwie właśnie poprzez te dobre relacje w jednej szkole tutaj podstawowej w Chorzowie samoistnie jedna mama się, że tak powiem, zorganizowała i mocno tutaj też nawiązała dobrą relację z dyrekcją szkoły, więc polecała też innym rodzicom tą szkołę i czasami z drugiego końca miasta zapisywano dzieci tam, co jest też dobrym przykładem tego, że rzeczywiście ta otwartość po tej stronie szkolnej bardzo dużo daje tak naprawdę i tutaj to pokazuje ten przykład. Też robiłam tutaj badania w czasie COVID, jak wyglądał tutaj ten dostęp do edukacji. I w trakcie tych badań niestety większość dzieci raz, że nie miały tego dostępu do sprzętu, czyli mówimy o tych laptopach, komputerach, żeby tutaj tą edukację zdalną prowadzić. Dwa, nawet jeśli już się trafiały komputery, to po rozmowie z dziećmi, po rozmowie z rodzicami, wnioski były takie, że wiele z tych dzieci po prostu się wstydziło łączyć online. To znaczy, część z nich mieszkała właśnie w jakichś takich warunkach, które nie były komfortowe dla samego ucznia, dziecka, żeby pokazać te warunki domowe. Oprócz tego mówimy tutaj o rzeczywiście takich warunkach, gdzie ciężko było znaleźć przestrzeń, gdzie dziecko mogłoby spokojnie posłuchać tej lekcji. Więc mówimy o takim jednym pokoju, gdzie przebywało 5-6 osób. Więc to zdecydowanie też rzutowało na to, że dzieci romskie nie łączyły się online, natomiast odbierały sobie na przykład zadania w świetlicy w Chorzowie, gdzie było okienko i panie wydawały takie zadania w wersji papierowej i te dzieci sobie realizowały te zadania w wersji papierowej i następnie je przynosiły z powrotem do świetlicy, bo w tej świetlicy takiej integracyjnej też większość nauczycieli z tych szkół, gdzie uczęszczają uczniowie romscy, pracowała. Także tak to mniej więcej wyglądało. To też trochę pokazało, bym powiedziała, ten background taki związany z tym czynnikiem takim i ekonomicznym i tym takim psychospołecznym, który mocno rzutuje też na to, jaka jest jakość uczenia się, jaka jest swoboda uczenia się no i to rzutuje też na samopoczucie, rzutuje też to na przynależność do grupy, przynależność do klasy, tak. No za tym też idą emocje oczywiście, nie? No i tutaj inne badania, ja tak nie będę się już nad nimi rozwodzić, bo chciałabym tutaj przejść już do już konkretów, a czas leci. To odwołuję do serbskich badań, gdzie też wykazywano tutaj oczywiście tą jakość życia i zdecydowanie w porównaniu ze społecznością romską ta jakość życia społeczności romskiej była oceniana o wiele gorzej. Mówimy też o badaniach, gdzie tutaj ten obszar taki Europy Wschodniej, czyli mówimy o badaniach między innymi też w Ukrainie jeszcze przed wojną, gdzie też występował większy czynnik niedożywienia, niedoboru żelaza. To się oczywiście wiązało z jakimiś funkcjami, zaburzonymi funkcjami poznawczymi. To rzutowało oczywiście na funkcje poznawcze. Więc jeśli to rzutuje na funkcje poznawcze, no to nie możemy mówić o tym, że dziecko będzie w pełni skupione, że będzie mogło realizować swoje pasje, będzie mogło uczestniczyć w jakichś zajęciach, tak, będzie mogło osiągać jakieś wyniki. Więc te czynniki społeczne zdecydowanie mocno rzutują na to, na te takie, i na tą biologię, czyli na to ciało, ale też na tą sferę poznawczą. No i tutaj też ciekawe badania w Portugalii, gdzie zdecydowanie większa ilość tych zaburzeń takich depresyjnych, lękowych, ale też mówimy o psychozach, czyli już objawach takich stricte klinicznych związanych ze schizofrenią, ale nie tylko, bo psychozy mogą też występować w silnej depresji, mogą też występować na skutek zażywania jakichś substancji psychoaktywnych, więc tutaj te psychozy się też bardzo często pojawiały w tej grupie badawczej.
No i tak samo też kolejne badania, które też potwierdzają ten wskaźnik depresji, lęku, myśli samobójczych, prób samobójczych jest zdecydowanie większa niż w populacji ogólnej. No i te czynniki ryzyka. Mówiąc tak naprawdę o tych czynnikach ryzyka, to możemy mówić przede wszystkim bo tak chcę to podsumować Państwu, mówimy też przede wszystkim o takiej sytuacji ekonomicznej, warunkach mieszkalnych. Mówimy tutaj przede wszystkim o dyskryminacji. Mówimy tutaj też o niestabilności mieszkaniowej, o bezrobociu. Mówimy tutaj też o wszelkiego rodzaju nieakceptacji z powodu tych czynników, na które dziecko nie ma wpływu. Czyli dziecko nie ma wpływu, w jakim domu się urodzi, nie ma wpływu też, jakie warunki mieszkaniowe będzie miało ten dom, w którym mieszka, więc czy nie ma też wpływu po prostu na swój kolor skóry, ilość melaniny, którą ma w tej skórze i która też jest czynnikiem predyktorem dyskryminacji. To prowadzi tak naprawdę do stresora. I tutaj ten stresor, właśnie tutaj zacznę sobie omawiać ten stresor jako już właśnie coś, co można nazwać takim staniem na palcach. Ja to tak nazywam roboczo. Czyli stres mniejszościowy powoduje, że po prostu jesteśmy cały czas na widelcu. Czyli tutaj bardzo fajne badania były robione w kierunku grupy LGBTQ+, gdzie ten stres mniejszościowy tam był badany w oparciu jakby o ten czynnik. Natomiast mówiąc o tym stresie mniejszościowym, mówimy przede wszystkim o ulokowaniu się w warstwie społecznej. Czyli jeśli jestem już w jakiejś grupie, która jest naznaczona pewnym stygmatem społecznym, która ma pewien status społeczny, gdzie trudniej jest przebrnąć przez pewne tematy, trudniej jest osiągnąć pewne rzeczy, właśnie spowodowane przynależnością do tej grupy, no to mówimy o takim staniu na palcach. To znaczy muszę podwójnie udowodnić, że nie wpasowuję się w stereotyp. Muszę podwójnie udowodnić, że mi się chce. Muszę podwójnie udowodnić, że na przykład, no nie wiem, nie ukradnę czegoś, tak? Więc mówimy o tym stresie mniejszościowym jako takim ciągłym poznawczym wysiłku, czyli takim staniu na palcach, takiej uważności, obserwacji tego, co się dzieje dookoła mnie i jak otoczenie reaguje na mnie. I to jest dosyć trudne, bo jeśli człowiek zapomina przez pewien moment, kim jest i gdzie się znajduje, w jakim miejscu, no to zupełnie inaczej też funkcjonuje. Natomiast jeśli idzie do pracy, idzie do szkoły, jeśli właśnie zaczyna edukację na przykład, tak, jest jedynym uczniem w szkole pochodzenia romskiego, no to ten stres mniejszościowy będzie się okazywać. To znaczy on jest świadomy tego, jaki jest jego status, jest świadomy tego, kim jest i jest świadomy tego, jakie panują stereotypy i panuje opinia na temat ogólnej społeczności romskiej. Więc ta sfera poznawcza będzie tak naprawdę się skupiać wokół tego tematu, a nie wokół tego, żeby móc gdzieś zacząć realizować siebie też w tym. Więc tutaj mówimy też o pewnych takich prewencyjnych jakichś też zachowaniach, prewencyjnych sposobach myślenia, strategiach. I tutaj przede wszystkim mocno to rzutuje jakby na ten obszar zdrowia psychicznego też. Więc ja tutaj tak nie będę Państwu tego czytać dokładnie, tak, ale przede wszystkim mówiąc o tym stresie mniejszościowym, no to przede wszystkim mówimy o tym, że to powoduje długoterminowe deficyty, no bo jeśli człowiek stoi na palcach, no to jak długo wytrzyma? Może wytrzymać, to nie wiem, rok, pół roku, tak, może kilka miesięcy. Natomiast w pewnym momencie no te palce będą bolały, tak? I tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju objawach związanych właśnie z tym staniem, czyli odpowiedzią na te stresory, które są zewnętrzne. Czyli mówiąc o tych wszystkich objawach, no to tutaj już się zaczyna tak naprawdę ten obszar tego zdrowia psychicznego, obszar tej motywacji, obszar zachowań wszelkiego rodzaju, które się pojawiają za tym. Czyli tych strategii, które ta osoba sobie wypracowuje w przeciągu całego swojego życia, poprzez uczenie się, poprzez obserwacje, czyli to modelowanie takie społeczne.
modelowanie rodzinne, wyrastanie też w pewnych przeświadczeniach, wyrastanie też w pewnej wiedzy o tym, kim jestem w społeczności, jaka jest moja pozycja. No i tutaj ja Państwu polecam taką książkę, Reportaż czarny jak ja, który trochę wyjaśnia to. W formie reportażu, tutaj nie będę spoilerować Państwu, natomiast między innymi ten stres mniejszościowy jest troszeczkę ujmowany tam właśnie przez pryzmat bohatera tej książki, który decyduje się tutaj zmienić swój kolor skóry właśnie i chce być osobą, która może się poczuć trochę właśnie jako ten inny, czy jako ta osoba z mniejszości. No właśnie, tutaj jak długo taka osoba może stać na tych palcach, czyli mówimy o tym takim chronicznym stresorze. I ten chroniczny stresor wynika z tych wszystkich czynników, które były wymienione w tych badaniach, które Państwu przytoczyłam. Czyli mówimy o wszystkim tak naprawdę, o wielu czynnikach i mówimy najwięcej mówimy o tych czynnikach społecznych i o patologiach społecznych, na które większość, właściwie dzieci nie mają wpływu na to, po prostu. Młodzież, dzieci nie mają wpływu na te czynniki. Jeśli mówimy o byciu jakby w tej roli społecznej, no to wtedy trzeba się zapytać albo zadać sobie takie pytanie, jakie zasoby ma ten uczeń czy ta uczennica, żeby ją wzmocnić w tym wszystkim. Czyli mówimy tutaj przede wszystkim, czy my jako osoby, jako jednostki posiadamy jakieś zasoby własne, grupowe, by walczyć z tym bodźcem stresowym, czyli tym szeroko pojętym antycyganizmie, czy jednak nie? I to jest takie pytanie, które też wydaje mi się jest pytaniem do pracy takiej i terapeutycznej, i wzmacniającej, bo ja też raczej nastawiam się na to, żeby wzmacniać pewne osoby, a nie ich dewaluować, pokazując, gdzie jest problem, gdzie jest minus, bo te osoby zazwyczaj wiedzą, gdzie są minusy i gdzie jest problem. Natomiast nie widzą za bardzo tych swoich plusów, nie są w stanie ich dostrzec. A nie dlaczego nie są w stanie ich dostrzec? Ponieważ przez błędy poznawcze spowodowane depresją, lękiem, wszelkiego rodzaju zaburzeniami. Czasami zaburzeniami nawet opozycyjno-buntowniczymi, które też są jednym z objawów na przykład ADHD. Więc to są rzeczy, które są już objawem i ta osoba po prostu w taki sposób sobie radzi z tą trudną sytuacją, w której jest, w przestrzeni szkolnej, w domu. Więc skupiając się na takiej pracy, bym już powiedziała, indywidualnej, jakiejś takiej pracy z dzieckiem, z uczniem, uczennicą, no to trzeba jednak spojrzeć na to, jakie zasoby ma ta osoba. Ponieważ zawsze się znajdą zasoby, zawsze się znajdzie jakiś plusik, który my musimy dostrzec, a następnie pomóc tej osobie, żeby ta osoba również dostrzegła to. No i tutaj świetnie się sprawdzają wszelkiego rodzaju terapie, między innymi terapia poznawczo-behawioralna, o której trochę powiem za chwileczkę. Natomiast chciałam Państwu trochę tutaj na tym modelu trochę wyjaśnić, jak na przykład bodziec, z którym jest dyskryminacja, może wpłynąć na to, w jaki sposób ta osoba sobie będzie radzić z pewnymi rzeczami. Jeśli to odniesiemy oczywiście do sytuacji uczniów, do sytuacji uczniów romskich w przestrzeni szkolnej, no to jest to niezwykle istotne, bo bardzo dużo zależy od tego, jaki jest ten bodziec, który wywołuje ten stresor, czyli dlaczego dziecko się zachowało tak, a nie inaczej w przestrzeni szkolnej, czyli na przykład dlaczego kogoś popchnęło, dlaczego kogoś uderzyło, albo dlaczego po prostu wyszło z sali i nie wróciło na lekcję. Więc ważne jest to, żebyśmy zrozumieli ten kontekst. No ale jeśli weźmiemy sobie ten kontekst dyskryminacyjny, na przykład mamy tutaj, nie wiem, jakąś kłótnię, tak, w klasie, wyzywanie i jest ten bodziec, który wywołał ten stres, no to mówimy o adekwatnych sposobach radzenia sobie z tym stresorem, czyli adekwatne, czyli no, wiemy, jak taka osoba powinna zareagować. To znaczy robi wszystko, żeby nie wyjść na osobę, która będzie tym agresorem albo będzie tą osobą, która jest winna temu wszystkiemu. Więc tutaj mówimy o po prostu takich umiejętnościach psychospołecznych albo szeroko pojętej inteligencji emocjonalnej, czyli wiemy po prostu, że ta osoba potrafi rozwiązywać konstruktywnie konflikty, potrafi taka osoba wykorzystać swój potencjał, swoje zasoby, potrafi taka osoba też komunikatywnie pewne rzeczy zrobić, czyli jest sprytna poznawczo, po prostu. Natomiast jeśli mówimy o nieadekwatnych sposobach radzenia sobie, no to mówimy o wszelkiego rodzaju tutaj
strategiach, które są negatywne dla tej osoby. I nieadekwatnym sposobem radzenia sobie z tym stresorem może być autoagresja, może być picie alkoholu, może być zażywanie narkotyków. No nieadekwatną może być agresja w ogóle, tak? To oczywiście, jeśli mówimy o takich nieadekwatnych sposobach radzenia sobie, no to nie jest tak, że ktoś się cieszy z tego, że on po prostu wykonuje takie destrukcyjne zachowania, tylko raczej mówimy też o tym, że to wywołuje jeszcze dodatkowy stresor, który można porównać do dłuższego stania na palcach tak naprawdę. I to znowu powoduje, że ta osoba po prostu wpada w taką pułapkę nieradzenia sobie z tym wszystkim. To może oczywiście powodować ten już kryzys i może powodować oczywiście już na przykład próby samobójcze czy samobójstwo, tak jak w przypadku tych wszystkich badań, które Państwu przytoczyłam. Więc ja tutaj oczywiście mówię o takich strategiach, które się pojawiają. Natomiast rzeczywiście mówiąc o tych kryzysach, no to rzutuje absolutnie też na wszelkiego rodzaju zaburzenia, ale to rzutuje też na niską samoocenę. No bo jeśli mówimy o zaburzeniach depresyjnych, lękowych, to absolutnie musimy mówić o samoocenie, no bo tutaj nie możemy mówić, że mamy zaburzenie, że mamy depresję i jednocześnie samoocenę, która jest okej. No nie. Raczej to koreluje ze sobą i ta samoocena jest po prostu niska, no bo jest spowodowana też tym, że mamy depresję, tak? Więc jest to ze sobą powiązane mocno. Tak, no więc zgodnie tutaj też z koncepcją na przykład SELF, która mówi o tym stresorze, to są wszelkiego rodzaju te wszystkie takie przedłużające się psychofizyczne stany, które powodują te konsekwencje zdrowotne. Ale o tych konsekwencjach zdrowotnych też Państwu chciałam powiedzieć, no bo jeśli jesteśmy w stresorze, mówimy o jakichś zaburzeniach lękowych, zaburzeniach depresyjnych i taki uczeń przeżywa to, że musi iść następny raz do szkoły, mimo tego, że wcześniej uczestniczył w bójce, tak? To nie jest tak, że on po prostu zapomina o tym, tylko on musi znowu wejść w ten tryb szkolny, znowu musi uczestniczyć w grupie agresorów, czy w grupie, która go nie akceptuje. I następnie musi znowu tutaj wybrać jakąś strategię, która mu pomoże przetrwać w tym obszarze szkolnym, prawda? Więc może na przykład nie sypiać, tak? Może ta jakość snu być gorsza. Jeśli mówimy o jakości snu, która jest gorsza, mówimy o jakimś mieleniu myśli, tak, przed zaśnięciem, wpadaniu w jakieś pętle myślowe, wyobrażeniu sobie pewnych scenariuszy, takich, gdzie często tak jest w wszystkich tych lękowych, takich na przykład zaburzeniach, gdzie osoba jest kilka kroków do przodu, ponieważ nie jest w stanie się skupić na tu i teraz, no to mówimy też o tym, że ta jakość tego snu jest zła, więc jeśli ta jakość snu jest zła przez miesiąc, 2 miesiące na przykład, no to to rzutuje automatycznie na sferę poznawczą, czyli na skupienie uwagi. Jeśli dziecko nie jest w stanie się skupić na lekcji, to znaczy, że nie jest w stanie przyswoić też tej wiedzy. To rzutuje na efektywność, czyli na ocenę. To potem rzutuje na motywację, tak? Czyli jak mi nie udało się, dostałem kolejny raz jedynkę, no to po co mam się znowu starać, tak? I to jest takie domino, bym powiedziała, w tym wszystkim. I czasami tym pierwszym takim popchnięciem w tym wszystkim, tak, no to może być właśnie ta dyskryminacja, może być właśnie ten stan taki psychofizyczny, w którym ta osoba jest spowodowana na przykład ubóstwem, nie? Jak się może jeszcze objawiać ten stan? Ja tak przyspieszę trochę, bo widzę, że Marku, trochę się rozgadałam. Tak, no ta motywacja, o tej motywacji już troszeczkę powiedziałam Państwu, natomiast motywacja, czyli ten brak tych zasobów własnych, albo po prostu niezauważenie tych zasobów. Znaczy ja nie widzę tego, co mogę zrobić, nie jestem sprawczy, bo ja nie widzę tej sprawczości po prostu. No i czy ta motywacja zewnętrzna jest na tyle silna? I tutaj jest pytanie już do nauczycieli, pytanie stricte do psychologów, pedagogów, w jaki sposób oni motywują uczniów romskich, bo jeśli ta motywacja się opiera tak naprawdę tylko i wyłącznie na ten taki komponent, czynnik ogólny, a nie skupia się na tym, co ten uczeń ma, co on może zaoferować, albo nie są w stanie poznać tego ucznia, jego aspiracje, poznać jego warunki domowe, życiowe, nie znają tego ucznia absolutnie, oceniają go tylko i wyłącznie przez te objawy, no to żadna piątka, szóstka, czy jakaś tam, nie wiem, plusik na pewno nie pomoże, nie? Więc tutaj jednak musi być ten wysiłek po stronie kadry pedagogicznej, psychologicznej, żeby podejść indywidualnie do tych uczniów i zrozumieć ich sytuację, w której są, a następnie zrozumieć ich potrzeby i to, co może ich wzmocnić, bo to wzmocnienie musi być po prostu
zewnętrzne, nie? Natomiast ta motywacja zewnętrzna to jest właśnie zgodna z tymi potrzebami, ale też zgodna z moim systemem wartości, więc tutaj wchodzi ten element kulturowy troszeczkę, więc trzeba poznać społeczność romską, żeby wiedzieć, jak ze społecznością pracować po prostu. Natomiast społeczność romska jest też bardzo mocno zróżnicowana i to jest jakimś, bym powiedziała, utrudnieniem tutaj na tym poziomie. Natomiast jak wszystko, trzeba się uczyć i myślę, że tutaj raczej nie tupać nogami, tylko zastanawiać się, jak rozwiązać sytuację w oparciu tutaj o dialog wspólny, o poznawanie siebie. No i to też jest przede wszystkim rozwojowe, tak, no bo tutaj opieramy się o te doświadczenia własne, a nie o stereotypy, więc tutaj zachęcam. No i mówimy o takim warunkowaniu też, uwarunkowaniu społecznym, tak, czyli gdzie tkwią te źródła stresoru, więc to trzeba sprawdzić, to jakby trzeba zrozumieć tą sytuację tego ucznia, nie? No i tutaj jak się pewne rzeczy kotwiczą. Ja tu tak szybko przelecę może, bo tak, więc czasami jest tak, że uczniowie też kotwiczą pewne rzeczy, to znaczy kotwiczą pewne traumy, które są przekazywane. Mówimy o takich traumach złożonych, CPTSD, tak zwane, już nie PTSD, ale CPTSD, czyli trauma spowodowana jakby, bym powiedziała, wieloma rzeczami, które buduje tą osobę, buduje jej schemat poznawczy, buduje jej strategię radzenia sobie w trudnych sytuacjach. I czasami jest tak, że osoba wyrasta w pewnych rzeczach, wyrasta w pewnym przekonaniu, że przekonaniu do siebie, do innych ludzi, przekonaniu do świata, tak, że świat może być niesprawiedliwy i tak dalej. I jeśli spotyka się z jakąś sytuacją, która utwierdza go w tym przekonaniu, że na przykład, no nie wiem, dostaje komunikat od swojej babci, po co dokończysz tą szkołę i tak cię nikt nie zatrudni, bo jesteś cyganem, tak? Spotyka się z tą sytuacją w sytuacji realnie, tak? Czyli ma już to doświadczenie, które go tylko i wyłącznie cementuje w tym wszystkim. Więc dlatego bardzo ważna jest ta walka z tym antycyganizmem, ogólnie szeroko pojętym po prostu, żeby pewne rzeczy też nie kotwiczyć, zwłaszcza u dzieci i u młodzieży. No bo tutaj mówimy też o tym, jak pewne rzeczy się kotwiczą poprzez na przykład samo spełniającą się przepowiednię, tak? Ale to kotwiczenie się to jest na przykład kotwiczenie się też w jakichś zaburzeniach lękowych, czyli ja sobie wyobrażam jakiś scenariusz, jestem w tej sytuacji i utwierdzam się w tej sytuacji, ponieważ już sobie o tym wcześniej pomyślałem, nie? No ale nie tylko, tak? Czyli to potwierdzanie tych przekonań rzutuje też na samoocenę, absolutnie, tak? Wierzę w to, co ludzie na przykład o mnie mówią, potwierdzam to swoje przekonanie. No i tutaj tak nie będę się już troszkę rozwodzić na tym, ale mniej więcej o tym tutaj chciałam Państwu wspomnieć i odwołuję Państwa też do ciekawej pozycji piętna społecznego Goffmana, który mówi właściwie o tym ukrywaniu tej tożsamości jako strategii radzenia sobie i niektóre osoby mogą to robić. Oczywiście jeśli mówimy o środowisku bardziej zróżnicowanym kulturowo, gdzie ktoś może oszukiwać, tak, po prostu mówić, że nie jest Romem, czy jest tam z jakiegoś, nie wiem, kraju, Turcji i tak dalej, tak. I tak się też często dzieje z niektórymi osobami, z którymi ja badawczo miałam do czynienia, gdzie takie osoby po prostu stosowały taką strategię radzenia sobie, ponieważ nie były w stanie gdzieś się tutaj przeciwstawić temu szeroko pojętemu antycyganizmowi, który ma miejsce w wielu krajach, w tym też w Polsce. No i te zagrożenia oczywiście tą odrębnością, tak, powoduje też tutaj między innymi ten powrót, bym powiedziała, tak, którą mnie nie chcą na zewnątrz, to może będą chcieli mnie w środku, czyli bycie insiderem jest o wiele, bym powiedziała, korzystne niż bycie outsiderem i tutaj mówimy o takiej granicy też etnicznej, na ile rzeczywiście mogę być i jednocześnie Romką, jednocześnie Polką, gdzie, za jaką rolą społeczną idzie, jakie zagrożenie, czy jaka jakość tego zagrożenia, nie? Więc tutaj to też każda osoba sobie kalkuluje to po prostu, ocenia sobie to, na ile może być w jakich momentach, nie? To może, więc tutaj tak zahaczając tylko troszeczkę o tą teorię tożsamości społecznej, bo już chyba jestem grubo po czasie, ale myślę, że to będzie już chyba końcówka. Tak, no to tutaj mówimy przede wszystkim o tej identyfikacji. Jeśli ja się identyfikuję ze swoją grupą, tak, to też ludzie dążą do tej pozytywnej samooceny w tej identyfikacji właśnie z tą własną grupą, w której człowiek jest postrzegany jako właśnie ten
ten taki prawidłowy, właściwy. I tutaj mówimy o szeroko pojętym takim romanitem, który jest też takim dosyć szerokim pojęciem, więc ta tożsamość społeczna to jest też ta weryfikowanie tego, na ile kto kim jest. Więc to jest też taka informacja, bym powiedziała, dodatkowa dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, żeby też mieli gdzieś z tyłu głowy tą tożsamość społeczną, z którą też przychodzą uczniowie do szkoły, mają tą tożsamość społeczną i myślę, że zrozumienie tego konstruktu też jest niezwykle istotne. Ja tutaj już przeskoczę troszeczkę, ale tutaj od razu jeszcze tylko to bym chciała tylko zaznaczyć, tak? Szkoły specjalne, Wessler, czy coś, co się często pojawia w diagnozowaniu tego. Myślę sobie tak, tutaj temat ten sam by się nadawał na osobny, że tak powiem, wykład. Natomiast bardzo dużo zależy od kompetencji psychologa diagnosty. Jakie narzędzie użyje do tego, żeby zdiagnozować tą inteligencję poznawczą, a jakie narzędzie użyję, żeby zdiagnozować na przykład inteligencję emocjonalną. I są narzędzia, które są neutralne kulturowo, można z nich korzystać. Są narzędzia, które nie są neutralne kulturowo, no i one absolutnie rzutują tutaj też na te wyniki. Więc to są, bym powiedziała, już takie kompetencje indywidualne psychologów, pedagogów, jakie narzędzie użyję, żeby zdiagnozować to, z czym ma do czynienia. No bo zazwyczaj jest tak, że przy diagnozowaniu wszelkiego rodzaju zaburzeń już tych neurorozwojowych, no to się diagnozuje nie tylko jednym narzędziem, ale wieloma narzędziami. Więc tutaj problem się już tak naprawdę pojawia wówczas, kiedy się diagnozuje te komponenty takie skale psychospołeczne, czyli funkcjonowanie, relacje, empatia, otwartość, elastyczność, czy te wszystkie skale w tych różnych takich testach, na przykład Conners, który też bada tutaj zaburzenia ADHD, ale nie tylko. Więc mówimy o tych skalach, gdzie dziecko funkcjonuje już społecznie, więc bardzo dobry wywiad pogłębiony naprawdę tutaj może też dać dużo informacji. Natomiast ten wywiad musi być naprawdę zrobiony z taką wrażliwością kulturową, ze świadomością też tych wszystkich różnic, nie? Więc to jest tak tylko adwocent odnośnie tego, co, co można zrobić. Jak tutaj działać interwencyjnie, bo już przejdziemy sobie może do tego rozwiązania. Troszeczkę tak tutaj już powiedziałam Państwu o tych rozwiązaniach, tak? Ale przede wszystkim mówiąc o tym, że struktury rodzinne też w społeczności romskiej są raczej zwarte. Struktury rodzinne zapewniają wiele korzyści, nawet w tym obszarze psychologicznym, więc pracując z jednym członkiem, pracuje się z całym systemem rodzinnym. Więc to jest taka podstawa, że raczej nie pracujemy indywidualnie, raczej pracujemy systemowo. Więc rozmawiając z dzieckiem, to trzeba mieć świadomość tego, że najlepiej porozmawiać z kimś innym, z dorosłym, z kimś na przykład, kto jest większym autorytetem w rodzinie, bo to na pewno wpłynie też decyzyjnie na funkcjonowanie tego dziecka. No i tutaj też korzystanie z zaufanych członków społeczności romskiej, z mediatorów, czyli asystentów edukacji romskiej. Odwołuję też do badań tutaj Szafa, który mówi o tym, że nie ma co wyważać drzwi, skoro niektóre są otwarte. Więc korzystajmy z tych rozwiązań, które już są gotowe. No ja myślę, że zakończę tutaj i będę rozwijała może jakieś wątki, jak się jakieś pytania tutaj pojawiły albo pojawią. Dziękuję Ci bardzo, Soni. Mam też taką prośbę do Ciebie, żebyś zatrzymała prezentację i włączyła trochę Okej, światła, też żeby doświetlić siebie troszkę, bo się ciemniej nam zrobiło już na dobrze, pokoju. A ja za dobrze, chwilę tutaj wrócę do naszych okej, pytań, dobrze. więc za chwilę do nas wrócisz. Ja też dziękuję Ci bardzo za takie zestawienie, bo mam wrażenie, że mamy okazję jakby zobaczyć, jak wygląda taki przegląd badań dotyczących zdrowia psychicznego uczniów o korzeniach romskich i też z jakimi trudnościami oni się mierzą, jakimi trudnościami oni się mierzą ze względu na tak naprawdę, jak mówiłaś, czynniki, na które nie mają żadnego wpływu, bo mówimy tutaj czy o kwestiach ekonomicznych, czy o kwestiach związanych z odcieniem skóry, czy mówimy o kwestiach dostępności jakby komunikacyjnej, wykluczenia komunikacyjnego, ale też o tym stresie dyskryminacyjnym, który działa.
wręcz fizycznie na nas, nie? Na nasze umiejętności poznawcze na ciało, jeśli jesteśmy w lęku, jeżeli nasz pięć zaczyna tutaj uciekać albo walczyć, no to trudno nam jest zdobywać te oceny. Więc dziękuję Ci za takie przekrojowe spojrzenie. Ja chcę Cię dopytać, tak jak wspominasz te badania, miałeś okazję jakby prowadzić badania z wieloma osobami, z uczniami, z rodzicami, z nauczycielami. Chciałem Cię zapytać o jakąś taką historię pozytywną, która Ci utkwiła, to znaczy taką, gdzie Ty widzisz, że mimo tego stresu widzisz jakieś sposoby wsparcia, które Mhm. pomagają nie tylko na uważność czy wrażliwość, ale jakąś taką historię tego, co sprawia, że ja Mhm. jako, nie wiem, osoba pracująca w edukacji, Mhm. nauczyciel, pedagog albo rodzic, Mhm. mogę wesprzeć osoby z mniejszości, albo jak osoby z mniejszości zyskują sprawczość. Mhm. No ja bym tutaj, myślę, podała takie dobre przykłady w ogóle Romów z Ukrainy, którzy są w Polsce i niektórzy tutaj współpracują z różnymi organizacjami pozarządowymi. Na przykład jedną jest Fundacja Strony Dialogu. Stali się sami aktywistami, czyli mówimy o takim wzroście traumatycznym w ogóle, czyli jak e, trauma wojenna, tak, ale mówimy też pewnie o traumie złożonej, no bo tutaj nie możemy mówić tylko o czynniku wojennym, spowodowała, że ja mogę tutaj działać, mogę robić wiele dobrych rzeczy. I na pewno tutaj takimi dobrymi przykładami są osoby, które już aktywistycznie działają na rzecz innych Romów ukraińskich w Polsce. I myślę, że takich przykładów jest sporo. Natomiast to jest to, co ja zauważyłam, pracując z tymi osobami na początku tutaj z wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie zupełnie inna rozmowa była z tymi ludźmi. O innych tematach rozmawialiśmy, a teraz oni sami są inspiracją dla innych. Więc tutaj kwestią jest podejście, czas na pewno, bo niestety nie da się pewnych rzeczy tak szybko rozwiązać. I czasami jest tak, że potrzebne są leki, żeby ustabilizować kogoś emocjonalnie. Czasami bez tych leków nie da się w ogóle pracować w jakikolwiek sposób psychologicznie, czy nawet przeprowadzić tą rozmowę z tą osobą. I wydaje mi się, że to jest ważne. Przede wszystkim podejście indywidualne, czas i też oczekiwania, jakie mamy wobec tej osoby, bo jeśli mamy za duże oczekiwania wobec Mhm. tego, co ta osoba ma, no to ona nam tego nie da, po prostu. Mhm. Mhm. No, ja myślę, że to jest taki głos zarówno do nauczycieli, ale też do rodziców jakby dzieci, które współistnieją w klasach. To znaczy, że zdarza się tak, że przykładamy swoją miarę no, do sytuacji, która nie przystaje jakby do sytuacji osób, które doświadczają migracji przymusowej, traumy wojennej, i chcemy, żeby one funkcjonowały w sposób, który dla nas jest oczywisty. E, Mhm, I i mam wrażenie, że tutaj jakby jest no, takie nawoływanie do empatii, znaczy do mhm, takiego współodczuwania, wyobrażenia sobie, to jest to, co możemy zrobić jako ludzie, gdzieś tej sytuacji, w której są osoby przyjeżdżające do nas obecnie, ale również osoby, które mhm. mieszkają z nami od zawsze, a wyróżniają się nawet nie do końca czasem zdając sobie, znaczy ucząc się tego bardziej tak na poziomie cielesnym czy Mhm, kulturowym, niż kiedy jest to wprost nazwane. mhm, mhm. Zgadza się. E, I ja sobie tak myślę też o tym, że to, co dla mnie jakoś jest ważne, chciałbym Cię dopytać o wydobywanie zasobów, bo to jest też coś, na czym się znasz. Mhm, Myślę, że może to będzie przydatne dla osób, które nas słuchają, jeśli pracują z osobami z takich środowisk migranckich, ale też mhm, pracując w ogóle z dzieciakami, które mają swoje trudności. Co ty byś doradziła osobom, jak szukać tych zasobów, w jaki sposób, jak je odkrywać, na czym się skupiać, jak mhm. pokazywać, może my je widzimy, ale jak przekazywać je dzieciakom, które jakby są w tym tunelowym widzeniu, nie, siebie. Tak. No jest to, znaczy tak, no przede wszystkim jakby też dobra obserwacja tutaj, tak, bo czasami ja to może podam na takim przykładzie, gdzie już lata temu w Chorzowie właśnie Świetlicym była grupa chłopaków, która no słabo uczyła się w ogóle, po prostu na dwójach jechali, ale byli świetnie wysportowani, po prostu. Potrafili robić naprawdę
no ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, tak, ale no, i parkour, i różne rzeczy, tak, i ja to traktuję jako zasób, to znaczy, Mhm. dlaczego nie przekuć ich umiejętności, takie, które oni mają, realizują je w coś, co mogłoby im dać tą satysfakcję realizowania siebie w tej przestrzeni edukacyjnej. Więc nie patrzenie może przez pryzmat samych ocen, tak? Tylko obserwacja tego, jak dziecko się zachowuje z rówieśnikami, jak się zachowuje poza szkołą, tak? Sporo nauczycieli też udziela się w różnych świetlicach i czasami to, co się dzieje w świetlicy jest zupełnie inne od tego, co się dzieje na lekcji, więc to tutaj wydaje mi się bardzo dobra taka wskazówka do tego, żeby nie oceniać ucznia tylko i wyłącznie przez pryzmat tych 45 minut. No ale też przede wszystkim też rozmowa, nie tylko z samym dzieckiem, rozmowa z rodzicem, rozmowa z kolegami. Więc tutaj sięgnięcie trochę po, bym powiedziała, jakieś takie szersze zasięgi, tak? Jeśli mamy rzeczywiście tutaj na celu takie indywidualne podejście, no to tutaj trochę wyjść poza to poletko. No, zdecydowanie dziecko nie powie nam o tych swoich plusach i minusach, jeśli jest na przykład w depresji. Raczej tego nie zauważy po prostu. Natomiast jeśli już mamy tutaj na myśli tutaj pracę taką, czy też stricte terapeutyczną, no to wszyscy jakby terapeuci na przykład, czy to znów czy poznawczo-behawioralny, to raczej wiedzą, jak tutaj pracować Mhm. terapeutycznie. Tak, ale ja też zastanawiam się, myśląc o takich Aha, czynnikach chroniących, nie? No bo jakby tak, tak. wychowawcy na przykład, którzy są Mhm, taką osobą gdzieś chroniącą, nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak to robić, nie? Jakby, a jednak są dostępni. Znaczy nie, tak jak mówiłaś, jak gadaliśmy w kuluarach, nie każde dziecko romskie przyjdzie na diagnozę, nie? Nie każde tak, dziecko romskie uda się tak, do pedagoga, do psychologa. tak. I trochę chcę Cię w ogóle dopytać o to, jak Ty widzisz jako ekspertka Mhm, trochę też te czynniki chroniące, czynniki, które wspierają, na co warto rozbudowywać, myśląc o takim systemie szkolnym w kontekście dzieci migranckich. Mówiłaś o asystentach już, jakby mhm, romskich, czy to jest jedna z podstaw, mhm. ale o czym jeszcze byś powiedziała? No ja myślę, że tutaj już te zmiany gdzieś tam powoli są wdrażane, tak? Z tego co wiem, to ma być wdrażane tutaj i też ja tutaj współpracując z Instytutem Badań Edukacyjnych będzie wdrażane na przykład narzędzie badające tutaj dobrostan uczniów, takie przesiewowe narzędzie, które będzie mogło będzie mogło być wykorzystane przez nauczyciela, pedagoga, nawet asystenta, każdego pracownika, czyli nie trzeba kończyć studiów psychologicznych, żeby móc zrobić taki przesiew i tak screeningowo zdiagnozować ucznia, każdego ucznia, tak, a następnie go wysłać już na taką pogłębioną diagnozę. Więc to jest dla mnie też, wydaje mi się, przełomowa i tutaj myślę, że tutaj instytucje będą działać w tym kierunku, żeby jak największa była inkluzja, partycypacja i włączanie. Jeśli mówimy o takim czynniku ludzkim, czyli o nauczycielach, pedagogach, no to przede wszystkim ta elastyczność, otwartość. To znaczy, nawet jeśli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z dzieckiem, tutaj z kryzysem uchodźczym, migracyjnym, jakimś doświadczeniem, z dzieckiem romskim i tak dalej, no to przede wszystkim ta elastyczność i otwartość. To znaczy, najpierw jest dziecko uczeń, a potem są te wszystkie Mhm. inne rzeczy, które się za tym kryją, tak? A jeśli mamy najpierw, że tak powiem, przed oczami to wszystko, co rzutuje na ten stan tego dziecka, stan psychiczny, behawioralny, poznawczy, no to tutaj już nie przeskoczymy tego, nie? To tutaj już są te kompetencje indywidualne każdego nauczyciela, psychologa Mhm. i pedagoga. Mhm. Najpierw relacja. Mhm, dokładnie. I to też tak dając Państwu znać, jeśli myślicie o tym w ogóle, jak wspierać dzieciaki i swoje, ale też dzieciaki, które są wokół Was. Relacje są czynnikiem chroniącym i grupa jest czynnikiem chroniącym rówieśnicza. Mhm, Więc jakby jeśli Wy czujecie, że macie zasoby, chcecie też działać na rzecz integracji Waszych środowisk lokalnych, czy w szkołach, w których są Wasze dzieci, i organizujecie różne spotkania, działania, nie wiem, angażujecie się jako rodzice w działania szkolne, to też jest możliwość jakby wykorzystania swoich zasobów do wsparcia osób w grupach mniejszościowych. I to jest coś, co my jako osoby uprzywilejowane, tak mówiąc wprost, możemy robić. I ja też jakoś do tego serdecznie zachęcam. Będziemy, Soniu, dążyć tutaj do końca. Sprawdzę, czy ty chcesz jeszcze coś dodać na zamknięcie. no
Nie, myślę, że dziękuję. Chyba rozumiem, że pytań nie ma żadnych tutaj. Na razie nam się nie pojawi. Nie pojawiło się, okej. No dobrze, no ja zachęcam tutaj Państwa do tego, żeby sobie przeczytać literaturę, którą tutaj pokazywałam. Mogę też ją udostępnić Wam na stronie, żebyście mogli sobie to też przekazać tym użytkownikom. No, tyle, dziękuję za miły wieczór. Bardzo Ci dziękuję, Soniu, za dzisiejsze spotkanie i też odsyłamy do opisów, gdzie są podlinkowane strony, o których Sonia wspominała i można tam znaleźć więcej materiałów, ale też zachęcam do zajrzenia na stronę Instytutu Badań Edukacyjnych i dla osób, które są tym zainteresowane dobrostanem uczniów i badaniami dotyczącymi dobrostanu. I Mhm. żegnamy się serdecznie. Miłego wieczoru. Dziękuję. Cześć.